Cześć kochani. Wyobraźcie sobie, że zostawiacie z dnia na dzień wszystko. Wielomilionowy biznes, stabilne życie, które z zewnątrz wygląda idealnie, cudownie, pięknie i zaczynacie od zera. Bez gwarancji sukcesu. Z jedną myślą. Nic nie muszę, a wszystko mogę. I dzisiaj poznacie kobietę, waszego gościa, czy też gościnię i moją gościnię albo gościa. Wybierzcie sobie, co wam pasuje, feminatywa w tą czy w tamtą stronę. Kobietę, która nie tylko odważyła się to zrobić, ale zbudowała życie na własnych zasadach i dzisiaj pomaga robić to innym. Słuchajcie, są historie, które po prostu bardzo inspirują. Ja zapraszam na swój kanał takich ludzi, no tak to podchodzi. Bardzo ciekawych, którzy mogą być przykładem dla innych. Są historie, które zatrzymują po prostu nas na dłużej, bo pokazują, że zmiana jest możliwa. Każda zmiana, z każdej traumy, z każdych problemów można wyjść. Moja dzisiejsza rozmówczyni to kobieta, która chyba, Patrycjo, za chwileczkę cię przedstawi oczywiście, która chyba już 25 lat działa w biznesie, ale jej największą siłą nie są liczby, ale po prostu decyzje odważne, często trudne, bardzo trudne, prowadzące po prostu do wolności. To mi też bardzo w duszy gra. Trzeba mieć po prostu pojęcie, takie przeświadczenie, że powinniśmy być wolnymi ludźmi. Kilka lat temu podjęła chyba najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, odejściu z toksycznego związku. Mówię o tym otwarcie, więc i tutaj ja mówię, mam prawo mówić w tym momencie. Zostawiła za sobą nie tylko bardzo trudną relację, ale również dobrze, tak jak mówiłem wcześniej, prosperujący milionowy biznes. I dla wielu byłby to koniec. Rozklepanie na kowadle, co dalej mam robić, płacz, traumy i tak dalej. Dla niej to był po prostu początek czegoś nowego. Dzisiaj jest wizjonerką, mentorką, coachem, kobietą, która udowadnia, że życie można zbudować od nowa, że życie jest po prostu piękne, można zbudować się na własnych zasadach. Stworzyła dochodowy biznes online, pomaga innym w znalezieniu ich własnej drogi i sprawa załatwiona. Jest założycielką takiego projektu, nazwijmy to z angielskiego Project Future, projekt przyszłość, o ile dobrze wchodzę w tą po prostu Dobrze. ideę. Chociażby działa społecznie, angażuje się w rozwój jeździectwa w Polsce, bo konie to jest jej konik, że tak powiem, wychowuje szczęśliwie swoje córy. I co mówi, co jest najważniejsze, jej życie stało się dla niej po prostu pasją. Tak jak mówiłem, coach, trenerka biznesu, autorka, dziennikarka, laureatka nagrody Business Woman Awards, czy jakoś tam po angielsku, czyli nagrody kobiet biznesu. No ale przede wszystkim kobieta, która zmieniła swój strach po prostu na odwagę, na działanie, na odważne działanie. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, kochani, na czym polega zmiana. Co to jest zmiana? Co trzeba zrobić, żeby zacząć życie po swojemu, żeby się nie bać? Kochani, Patrycja Kaczorowska. Tak jak powiedziałam, wasz gość, wasza gościni, mój gość, moja gościni. Cześć Patrycjo. Dzień dobry, Januszu, dzień dobry Państwu. Jak mnie tak ładnie tutaj przedstawiłeś, to chyba nie pozostaje mi nic innego. Witam wszystkich serdecznie i tak, jestem gotowa rozmawiać o zmianie, bo uważam, że zmiana to jest najważniejsza rzecz w życiu, a przynajmniej gotowość do tej zmiany. Bo jeżeli mamy tą gotowość, to już jest tak naprawdę podwalina, połowa sukcesu, wtedy nie boimy się tej zmiany, wszystko przychodzi zupełnie inaczej. Tak, i słuchajcie, ja się nauczyłem też kiedyś, że jedyna stała w kosmosie to jest zmienność. Nic nie jest stałe. Dobrze, to zaczynamy od początku, od momentu przełomu. Patrycjo, co było tym momentem, taką cezurą czasową, że tak powiem, w której powiedziałeś sobie dość, po prostu wybieram siebie. Co ci doskwierało, co przeszkadzało normalnie żyć, bo przecież mówię, byłaś żoną, matką, bizneswoman i tak dalej. W pewnym momencie powiedziałeś, nie, nie, o, tak, mam dość. Co było to tym momentem, tego przełomu? E, Po tych 2,5 roku właściwie od tej mojej największej życiowej zmiany, teraz jednak dochodzę do takiego momentu, że
tym wydarzeniem, które zmieniło moje życie najbardziej i które uświadomiło mi, że jednak muszę coś w swoim życiu zmienić i zacząć myśleć na ten temat, to było kopnięcie przez mojego konia. I to rzeczywiście tak jest. Miałam swojego konia, źrebaka, który się u mnie urodził, wychował. Miała 5 lat, miała operację, później była na rok odstawiona na padok, ponieważ niestety okazało się, że ta operacja się nie uda, że nie będzie mogła wrócić do pełnej sprawności sportowej, więc koń chodził sobie na padoczek. Przepraszam, Patrycjo, będę ci wcinał się czasami, jak Dobrze. mówiliśmy wcześniej. Czy ty masz własną stadninkę? Ja miałam własną stadninkę pod Warszawą, którą Ile stworzyłam koni? Ile razem z koni? moim byłym mężem. No. No, tak mniej więcej pod opieką około 60-80 koni. Część to były wasze, a część Tak, to były konie tak, obcych ludzi, tak, którymi się opiekowaliście. tak, tak. Zrozumiałem. Co to jest Natomiast w tej padok? Co to chwili jest padok? Wyjaśnij. padok to jest taka łąka, na którą sobie konie wychodzą na cały dzień, żeby sobie tam pobiegać, się zrelaksować. Taki spacerniak dla No ja konia, akurat można wiem, ale powiedzieć. chodzi o to, żebyś wielu Tak, z naszych rozumiem, oglądających nie mógł to wiedzieć. Dobrze, przepraszam, rozumiem. to mój wtręt. W każdym razie, no ten konik żył sobie, że tak powiem, swoim życiem. I któregoś razu postanowiłam zobaczyć, jak ona się czuje, czy kuleje, czy nie kuleje, czy wróciła do pełnej sprawności. Zaczęłyśmy ją lążować z koleżanką. Jeden dzień, drugi dzień, wszystko było dobrze. Natomiast okazało się, że ta kobyłka nauczyła się bardzo kopać inne konie na tym właśnie padoku, na tym wybiegu i w ten sposób sobie ustawiała hierarchię w stadzie. No i któregoś dnia, kolejnego już, jak zaczęłyśmy się nią ponownie opiekować, wzięłam ją, stała przywiązana na korytarzu w stajni. Obok był inny koń i ona zaczęła z tym koniem głośno rżeć, dyskutować i niestety ruszyła zadnią nogą i ja dostałam w twarz. E, Straciłam przytomność, zalałam się krwią. Przez chwilę w ogóle akurat nikogo nie było w okolicy, znalazł mnie stajenny. Całe szczęście, albo i nieszczęście, no ale jakby żyję. Okazało się, że te obrażenia nie były aż tak bardzo tragiczne, natomiast helikopterem poleciałam do szpitala. No tam wszystkie te tomografie i tak dalej miałam porobione. Miałam trochę tutaj tylko rozcięte, nie miałam nawet połamanych kości tutaj, czy policzkowych, Tak. czy oczodołów. Stąd nie mam żadnych takich zewnętrznych, widocznych obrażeń. Nie dostałam również w głowę w ten sposób, żeby coś tam mi się w niej poprzestawiało, bo tomografie tego nigdy nie Mhm, wykazały. mhm, Natomiast rzeczywiście tak jest i wiele osób o tym mówi, że różnego rodzaju takie wydarzenia, jak wypadek, jak utrata przytomności, jak nagłe zderzenie się, nie wiem, ze śmiercią bliskiej osoby, jak bankructwo, prawda? Taki można powiedzieć z jednej strony upadek na dno, powoduje to, że nagle rzeczywiście, nawet jak nie jesteś tego świadomy, nawet jak tego nie chcesz, zaczynasz myśleć o tym swoim życiu w inny sposób. mhm. I myślę, że wtedy też tak było w moim przypadku, no, ponieważ moja najmłodsza córka jeszcze była wtedy mała, także też różne rzeczy nie wchodziły w grę. My mieliśmy oprócz tego, że biznes wielomilionowy, no to wielomilionowy kredyt i różne inne zobowiązania, jak to w życiu. Także no też nie było takiej możliwości, żeby, nie wiem, właśnie spakować się, wyjść i tak dalej. Zresztą sytuacja w związku toksycznym jest taka, że jest górka i dołek i my też Huśtawka, żyjemy. tak. Tak, tak. To jest naprawdę trudne, niezrozumiałe dla kogoś. To są takie relacje, których po prostu ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie zrozumieć. I myślę, że to nawet nie jest czas na to, żeby na ten temat rozmawiać. No Mhm. w każdym razie myślę, że to był właśnie ten przełomowy moment w moim życiu, który spowodował to, że zaczęłam troszeczkę bardziej myśleć o sobie, trochę bardziej jakby o sobie wewnętrznie, trochę bardziej mówić o tym, co mi nie pasuje. W moim związku, w mojej relacji zawsze było tak, że ja raczej byłam otwarta właśnie na świat, uważałam, że ludzie są dobrzy, natomiast moja druga połówka uważała, że wszyscy chcą nas oszukać i wszystkich trzeba oszukiwać. I to było takie
to po prostu, wiesz, nie zgrywało się w całość, tak? E, Czy to dobre, czy to złe, no tak po prostu było. Mi to też ogromnie zaczęło przeszkadzać Mhm. w moim sercu i nie było to zgodne ze mną. Ja wcześniej zaszłam w ciążę mając 19 lat z wielkiej miłości. I my stworzyliśmy tą rodzinę. Ta rodzina w sumie właśnie ma trójkę dzieci. Trwało to wszystko ponad 25 lat. I mogę powiedzieć, że żyliśmy w takim kieracie, jakby takiej codzienności, tego, co trzeba robić, że dzieci do szkoły, że praca, że trzeba coś tworzyć, że wakacje, że wyjazdy, że kredyty, że więcej pieniędzy, że tworzyć, że robić, że opiekować się i tak dalej, tak? I to no, 24 godziny w przypadku i tak dużej rodziny i odpowiedzialności za biznes i wszystkiego innego, to jest tak naprawdę mało, nie zastanawiasz się nad swoim życiem. Ja bardzo się pasjonuję prawem i wielokrotnie chciałam iść i studiować prawo. Mhm. Natomiast też nigdy nie było mi to dane, ponieważ ta moja miłość była trochę takim mezaliansem. Czyli ja z miasta, mój mąż ze wsi, nie do końca rozumiał wszystkie te moje potrzeby, które ja miałam, Mhm. które też w tym życiu rodzinnym zostały jakby uśpione, tak? I po tym kopnięciu tego konia, ja zapisałam się na pierwsze szkolenie, nie mówiąc mu nic na ten temat. Później ukończyłam szkołę coachów. Później napisałam sobie, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby wydać książkę, napisałam sobie swoją książkę, która Super. właściwie w małym stopniu ujrzała światło dzienne. Wstawiłam ją kiedyś do sprzedania do jakiejś jednej księgarni. W większości 1000 egzemplarzy to rozdałam osobom potrzebującym, można Tak, powiedzieć. typówka. Ale mam ją tutaj. To O, jest proszę bardzo. właśnie moje spełnione marzenie, tak naprawdę. I to są krótkie ćwiczenia coachingowe, które takie naprawdę najprostsze, ale co przerażające, że ja prowadząc całe to swoje życie, też nie do końca te wszystkie ćwiczenia znałam, będąc dorosłą, dojrzałą osobą, matką trójki dzieci i tak jak mówisz, bizneswoman, tak? Więc to wszystko powodowało, że ja wracałam do siebie. Zaczęłam czytać bardzo dużo książek rozwojowych, zaczęłam chodzić na kolejne szkolenia. Taką rzeczą, którą słyszałam w domu, to, że to są tam te twoje mózgotrzepy i tak dalej, i po co ty w ogóle się tym zajmujesz, tak? No to też jakby wiemy z autopsji i pewnie nie jedna z nas osoba też tego doświadczyła, że takie rzeczy rozwojowe są niestety właśnie zmianą, zagrożeniem, czymś, czego ktoś nie rozumie, czymś złym, co trzeba niszczyć. No i jakby później to wszystko zaczęło się coraz bardziej rozmywać. Rzeczywiście, jak ja znajdowałam sobie swoje pola do zainteresowań, mój mąż znajdował sobie swoje, bo zaangażował się w myślistwo, zaangażował się w jakieś różnego rodzaju inne działania związane z tym, co jego interesuje, no to też te nasze drogi zaczęły się rozchodzić, tak? Cały czas łączyła nas stajnia, łączyły nas dzieci, jakby zobowiązania wobec i naszych klientów, i wszystkich tych Tak. osób. Natomiast no, ten rozwój osobisty, który ja przeszłam i ta droga, którą przeszłam, e, można powiedzieć, powrotu do siebie, spowodowała to, że wszystkie nasze rozmowy już nie były dla mnie takie normalne, już zaczęły mi coraz bardziej przeszkadzać. I w pewnym momencie któraś z takich bardzo gorących rozmów, po raz, nie wiem, tysięczny, mówiąca o tym, że jednak nie pasujemy do siebie, że trzeba się rozstać i tak dalej, spowodowało to, że tak, rzeczywiście tak jest i trzeba się rozstać.
I taka decyzja zapadła. Mhm. Później były rozmowy na ten temat, jak to jednak wszystko poukładać, bo to też nie jest takie proste, Tak, bo takiego biznesu się nie da sprzedać, żeby go podzielić i tak dalej. I wtedy w mojej głowie tak naprawdę cały czas była taka myśl, żeby tylko nie zmarnować tego dorobku naszego życia. tak. Że tak naprawdę ja bym nie chciała, żebyśmy zmarnowali tą stajnię, te wszystkie rzeczy, które stworzyliśmy, bo dopiero wtedy bym poczuła w sercu porażkę. Więc zgodziłam się na różnego rodzaju układy, ale niestety jakby te zaproponowane podziały i tak dalej, ale niestety e, nie wiem, no, jak to bywa, to chyba Doda w którymś wywiadzie powiedziała, że jej związki wszystkie rozeszłyby się zupełnie inaczej, gdyby nie osoby trzecie, które zaczęły w to wszystko ingerować, pomagać i wspierać. Mhm. Więc w naszym przypadku też tak było. I moja przyjaciółka stała się przyjaciółką mojego już w tej chwili obecnego męża. Zaczęła wiele historii, które nawet ja jej opowiadałam, wyolbrzymiać do nie wiadomo jakich rozmiarów, dokładać, nastawiać go i tak dalej. I namówiła go do tego, żeby no można powiedzieć, ukradł, przelał pieniądze z konta, które po prostu leżały i czekały na podział naszego majątku i na to, jak my się tam dogadamy. No i to spowodowało, że ja właściwie w ciągu, nie wiem, 20 minut wzięłam parę worków ubrań z domu, wzięłam resztę pieniędzy, które w tym domu były i wyjechałam i właściwie z najmłodszą córką się wtedy wyprowadziliśmy. E, no i tam dużo to jest długa też historia, no bo to jest 25 lat mojego życia, Tak, więc tego się tak. myślę, Januszu, nie da opowiedzieć w ciągu chwili. Jeżeli chodzi o zmianę, tak, była to ogromna zmiana. Nie byłam do tej zmiany tak naprawdę całkowicie przygotowana, pomimo że to jeszcze, nie wiem, jakiś miesiąc trwało od podjęcia decyzji o rozwodzie do tego przelania tych pieniędzy. Ale to nie oznacza, że ja w tym czasie już miałam, nie wiem, zabezpieczenie nie wiadomo jakie finansowe, już sobie kupiłam gdzieś tam mieszkanie, już miałam coś tam wynajętego czy zaplanowanego. Oczywiście w jakimś tam formie się rozglądałam za tym, ale nie. Ja w ogóle, moje życie toczy się na spontanie. Od samego początku, od zajścia w tą ciążę i ja chyba nie do końca umiem zaplanować coś tak właśnie w taki nie wiem czy wyrachowany sposób, ale po prostu w taki sposób, że tak ma być. Ja czerpię z tego, co mi przynosi życie. A właśnie, I a może bardzo mi to się jest, to Patrycjo, podoba. to jest właśnie twoją siłą. Być może, bo ja wchodzę intuicyjnie w różne rzeczy. Ja potrafię poczekać na coś, co do mnie przyjdzie. Mhm. Tak było przez ostatni czas, kiedy tak naprawdę szukałam jakiejś swojej drogi, bo muszę i tobie i państwu powiedzieć, że prowadzenie stadniny koni, oprócz tego, że każdy sobie myśli, że to jest super sprawa, cały dzień przebywasz na dworzu, jesteś z naturą, ze zwierzętami i tak dalej, to jest ogromna odpowiedzialność za te zwierzęta I za i ludzi zatrudnionych. ogromna odpowiedzialność. W ogóle, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione, też jest z tym duży problem, tak? No bo to są osoby, które jednak muszą być cały czas na miejscu. Plus do tego masz kontakt z właścicielami tych zwierząt, którzy te zwierzęta oprócz tego, że bardzo kochają, to ponoszą za nie ogromne koszty finansowe. A jak Tak. wiemy w obecnych czasach, jest no wszystko przeliczane na złotówki, tak? Że te pieniądze jednak stały się największą wartością w życiu. Ułożyłyśmy sobie z moimi córkami bezpieczną przystań. Przez ponad rok czasu trwały różnego rodzaju negocjacje, rozmowy, bardzo złe rzeczy. Stosowana była przemoc finansowa, tak, na mnie i tutaj na dzieciach. Natomiast w tej chwili i ja jestem z tego dumna i myślę, że i moje córki, i też mój były mąż, wróciliśmy, można powiedzieć, do jakiejś równowagi życiowej, Mhm. co jest fajne, Mhm. bo dzieci mają tatę.
I dlatego teraz tak bardzo mówię dużo o odpuszczeniu, Tak. bo uważam, że to odpuszczenie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Mhm. Że my w sobie trzymamy różnego rodzaju urazy, które w ogóle są nam niepotrzebne, które no po prostu zabijają nas albo od środka, Tak, albo nie pozwalają nam iść do przodu, tak, które przelewamy na kolejnych członków naszej rodziny, tak. które budują ogromne mury zamiast dużych mostów. Mhm. I to jest bardzo trudne. Znaleźć w sobie to, żeby nie mieć nienawiści do kogoś i żeby nie tłumaczyć sobie, że ja w ten sposób przegrałem. Bo jak ja prowadzę swoje sesje z moimi kobietami, które do mnie przychodzą, to one w większości mówią, że słuchaj Patrycja, bo to jest porażka, bo rozwód jest porażką. Jak wejdziemy na jakąkolwiek grupę, czy na Facebooku związaną z rozwodem, czy z takimi trudnymi relacjami, tam każdy mówi, że rozwód jest porażką, że wyrzucenie z pracy jest porażką, że nie wiem, utrata czegoś jest porażką, a tak naprawdę to nie jest porażka. Nie, absolutnie. To jest To szansa. jest, to jest tak, to jest szansa i teraz czy my ją wykorzystamy, czy nie. I na przykład trochę się interesuję astrologią. Jestem wodnikiem, więc ten znak absolutnie się wpisuje w to, jaka ja jestem. Czyli to jest znak powietrzny, znak, który patrzy dużo do przodu, taki bardzo wizjonerski, który kocha wolność, No i mamy ale erę kto? wodnika, weszliśmy. No tak, tak. I to jeszcze długo będzie trwało. Będzie. Ale ta wolność to niekoniecznie znaczy, że nie wiem, że masz być sam, że musisz wszystko robić sam, bo ta wolność to jest takie twoje wewnętrzne poczucie, tak? W sobie. Mhm. I ja zawsze wszystkim moim klientkom mówię, że wy po prostu musicie odnaleźć to w sobie. Każdy z nas jest inny. I to odpuszczenie my możemy analizować, możemy o tym porozmawiać, co ci to przyniesie, jakie są za, jakie są przeciw. Robimy różnego rodzaju ćwiczenia na ten temat. Ileś razy trzeba tą historię sobie opowiedzieć, bo tak naprawdę za każdym razem, jak tą historię opowiadamy, ona po pierwsze, my na nią inaczej patrzymy, zupełnie Mhm. już z innej perspektywy. W którymś momencie nawet potrafimy wyjść z zewnątrz, stanąć i popatrzeć na nią zupełnie inaczej. Tak, E, I to dopiero wtedy zaczyna być odpuszczenie, tak? tak. Bo ja oprócz tego też jestem osobą empatyczną, więc to jest niesamowite, ale ja do tej pory myślę, jak się czuły osoby, które były zaangażowane w nasz rozwód, tak? Co tak naprawdę w ogóle nie powinno mnie interesować, ale to jest właśnie trochę stanięcie takie z boku i popatrzenie na to. Czyli inaczej po prostu trzeba słonia obejrzeć ze wszystkich stron. Od góry, od dołu, od ogona, od trąby, z jednego boku, Tak, z drugiego boku. Bo inaczej tak, jak się ale zafiksujemy, to jest umarł w butach. tak, no to wtedy ja dziewczynom swoim mówię, słuchaj, kopiesz na siebie dołek, tak? Kwestia tego, ile jeszcze i ty dasz radę kopać i jak głęboki będzie ten dołek, czy dasz radę potem z niego wyjść, tak? Tak, A taki słoń stoi właśnie w tym błocie, no, w tym, czego nie do końca chcemy. Powiem tobie szczerze i państwu, że pierwszy raz opowiadam aż tak bardzo tą historię. Czasami w tamtym roku miałam doceniam. taki moment, kiedy nagrałam parę rolek na ten temat, bo generalnie e, jakby no promując swoje działania, być może tak wyszło, że chciałam. Niestety dużo łatwiej się ogląda i dużo łatwiej czy TikTok, czy Instagram promuje rzeczy takie negatywne niż pozytywne. I to Ależ jest też oczywiście. słabe. Słuchajcie, kochani, Więc przepraszam, wejdę ci w słowo. No, stara dziennikarska zasada wzięta z zachodu. Good news, bad news. jest. Dobra wiadomość to jest zła wiadomość. Co to jest Więc za wiadomość, że pies pogryzł psa? O, człowiek jak pogryzł psa, to jest dopiero wiadomość, czyli news, czyli coś takiego ekstra niby, co jest głupie. To, że człowiek, mężczyzna przyniósł bukiet kwiatów kobiecie, oświadczył się na chodniku,
To krejzol, idiota. Tak. Ale to, że Jedno polubienie. mężczyzna pobił kobietę na ulicy, to jest dopiero news. Już to będzie, tak jak teraz na koncercie zespołu Ich Troje. Zdarzyło się, nie chcę akurat przywoływać tutaj straszna rzeczy i tak dalej. Więc dokąd my zmierzamy? I teraz, jak jeszcze jestem przy słowie, za chwileczkę dam ci znowu głos. Wiesz, ta opowieść twoja, tak bardzo odważna, szczera, nie ma przypadków, to raz. I teraz wielu z was oglądających może powiedzieć, no tak, ale tutaj pani Patrycja opowiada o sobie, bizneswoman, były pieniądze, są pieniądze, to jest łatwiej. Nie, 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 kochani. Są makroskale i są mikroskale. Jest makrokosmos, jest mikrokosmos. Nieważne, czy ty jesteś na etacie, zarabiasz 4-5 tysięcy złotych, borykasz się, te mechanizmy są identyczne, tylko co najwyżej większa lub mniejsza skala. A więc nie chodzi o to, że nie przełożycie życia pani Patrycji na swoje życie. Wnioski można wyciągać z każdej sytuacji i zobaczyć, że nawet ci ludzie na tak zwanym popie mają takie same życie, te same problemy, te same traumy niejednokrotnie. Już oddaję ci, Patrycjo, głos. No tak, różnica między tymi osobami jest taka, że my się po prostu mniej boimy zaryzykować. I my Mhm. mamy bardziej otwartą głowę, bo jakby nie uważam się za osobę, która pracuje na etacie, pracowałam nawet na etacie. E, Nie uważam się też za bizneswoman, bo ja bardzo lubię pomagać. Ja bardzo dużo rzeczy robię za darmo, społecznie, Mhm. Mhm. charytatywnie. Wiadomo, że pieniądze są w życiu potrzebne Oczywiste. i tak naprawdę to jest też naturalne. I prowadzenie tej retoryki, która jest prowadzona w naszym kraju, którą też akurat wiem, że jest parę kobiet, które chcą zmienić, że pieniądze są złe. Nie, rozmawiajmy o pieniądzach, prawda? Pieniądze Oczywiste. są dobre, każdy z nas lubi je mieć, bo każdy z nas czuje się dobrze i bezpiecznie w momencie, kiedy ma w portfelu pieniądze, kiedy może iść na Tak, zakupy, kiedy może zabrać dziecko, nie wiem, na jakąś karuzelę, czy spełnić jakieś inne swoje marzenie, tak? Oczywiście są różnego rodzaju poziomy tego. Kwestia jest tylko tego, jak bardzo my będziemy chcieli walczyć ze swoimi ograniczeniami, żeby przeskakiwać na kolejne poziomy. tak. Bo tutaj to wchodzą w grę po prostu ograniczenia, które zazwyczaj wpajano nam w domu, w rodzinach, w których się wychowywaliśmy. I to też nie jest wina tej rodziny, która nam Tak. to robiła, bo ta rodzina też jakby przechowywała to z pokolenia na pokolenie. Wzorce, po prostu wzorce od pokoleń, Tak. rodowe wzorce. Tak, Pani, tak. Patrycja, może ja jestem biedny, ale za to honorowy i uczciwy. No nie, to jest taki bardzo się cieszę. wzorzec w wielu rodzinach. Bo jak już nie umiem niczego innego podać swoim dzieciom, to synku, nieważne. Czyli w domyśle tamten, który ma tą furę Tak. elegancką, ma tą Hawirę i tak dalej, to jest złodziej. A my jesteśmy uczciwi. Tylko Pieniądze, my dla swoich dzieci marzymy, żeby on miał tą furę. dokładnie Ale to o to dziecko chodzi. nie jest w stanie tego Tak, zrobić w tak, momencie, kiedy słyszy od rodzica te rzeczy. tak. I to jest ta rana matki, te wszystkie właśnie przekonania, o których teraz całe szczęście coraz więcej się mówi, ale nie mówi się aż tak bardzo dosadnie, żeby dużo ludzi to zrozumiało. Bo przytakuje się, wiesz, na te fajne filmiki, lajkuje się je i tak dalej, że się to przekazuje, ale pomimo wszystko my ciągle mówimy naszym córkom, że nie wiem, ty musisz być grzeczna, albo jakieś tam inne takie rzeczy i przekonania na ten temat, tak? Czy to, co właśnie powiedziałeś, że bo ten złodziej, bo ten sąsiad to jest złodziejem, bo ma lepszy samochód. Po co to robić? To jest w No ogóle w życiu musiał na pewno niepotrzebne. ukraść, bo uczciwą Tak, pracą się nie dorobisz. dokładnie. To są nasze kalki, kochani. I z tego trzeba wyjść. Ja o tym też mówię. Też nie opływam w luksusy, które uważam, że mi się należą, bo mi się należą za moją pracę, za moją postawę wieloletnią i tak dalej. I dochodzę, pracuję nad tym. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy się wyrwali z tych głupich matryc. Raz nareszcie.
Brak pieniędzy Tak. rozwala często związki, jest nieporozumieniem. Bieda wcale nie jest szlachetna. No ale tutaj wchodzę też na takie różne historie. Czyli Patrycja, tak prawdę mówiąc, to wszystko, o czym mówisz, tak jak powiedziałem Ci na początku, zanim jeszcze zaczynaliśmy nagrywać, że podziwiam Ciebie, bo jesteś no niesamowitą postacią. Miałaś odwagę zerwać, miałaś odwagę postawić zupełnie na coś nowego. I teraz pytanie, cena odwagi, czego jednak się bałaś? Bo czy było coś takiego, że się bałaś jednak? Tak jak teraz analizuję to z boku i z perspektywy tego czasu, oczywiście, że miałam, czy to była depresja? Myślę, że po części tak. Jakieś tam załamanie. Często, nie wiem, płakałam. Mhm, Często się zastanawiałam, miałam różnego rodzaju właśnie też takie dołki, że nie wiem, nie chciało mi się wychodzić z łóżka czy tak dalej, że być może ja niedobrze zrobiłam, że może te osoby mają rację. mhm. Oczywiście, że tak i uważam, że jest to też naturalne, że tak naprawdę każdy z nas, normalny człowiek, który no, w jakiś sposób myśli, ma prawo też się zastanawiać nad tym, czy podjęło dobre decyzje, ma prawo się bać. Bo to jest też naturalne, tak? My się po prostu boimy wszystkiego, co jest nieznane, dlatego zostajemy w tym, co jest znane, Tak. bo nie chcemy ryzykować, tak? Nawet No jeżeli jakby nam to to jest, szkodzi, tak prawdę mówiąc, chcemy zostać w stabilności, nawet tej negatywnej. Ja to wszystko przechodziłem też tak. i Kiedyś, obserwowałem. kiedyś mówiło się, ja to na przykład pamiętam jako takie właśnie przekonanie, coś ograniczającego, że nie ma sobie co zmieniać, bo można sobie pogorszyć zamiast polepszyć. Mhm, To nie wiem, w jakimś chyba polskim też mhm. filmie ktoś tam powiedział i pamiętam, że niejednokrotnie w moim życiu coś takiego padało, tak? Także oczywiście jest to ogromna zmiana i tak jak mówię, no, y, każdy musi podjąć swoją decyzję, czy się na nią decyduje, czy nie, i każdy musi podjąć decyzję, w jakim kierunku później pójdzie dalej. Ja uważam, że ludzie tak naprawdę mają tak 70% wpływu na swoje decyzje, albo nawet i mniej, bo my idąc drogą swojego życia, cały czas spotykamy inne osoby. Cały czas nam się coś wydarza. E, I po prostu te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, powodują na nasze życie. Ja mój poradnik zaczynam, każdy, kogo spotykasz na swojej drodze jest ważny i ma wpływ na swoje życie, prawda? Tak, Na twoje życie. na twoje życie, tak. Tak. I no tak jest. No nie wiem, możesz akurat przechodzić koło sklepu, puścić totolotka i wygrać jakieś pieniądze, a możesz wsiąść na rower i mieć wypadek samochodowy. I chociażbyś zaplanował najlepiej na świecie to swoje życie i miał milion planów, to i tak coś, jakaś siła, energia powoduje to, że to życie jest pokierowane inaczej. Tak, że może inaczej się po prostu wszystko poustawiać. Tak. Tak. Ale myślę, że taka praca nad sobą właśnie ze swoją podświadomością, rzeczywiście to, że jesteś pewny, gdzie zmierzasz. Ja dopiero e, niedawno ustaliłam sobie tak naprawdę, jakie są moje priorytety na kolejny czas mojego życia, co bym chciała robić i już jestem coraz bardziej tego pewna. Jeszcze nie w 100%, jeszcze nie mam takiego poczucia, że tak, to jest ta droga na pewno, którą bym chciała podążać. I widzę, że ja przez te ostatnie 2 lata, pomimo tego, że zrobiłam dużo rzeczy, że założyłam fundację, że prowadzę różnego rodzaju szkolenia, że pomagam kobietom, że wstąpiłam do Kobiet w Centrum, że zainwestowałam, bo w tej chwili tworzy się aplikacja motywująca osoby starsze, ponieważ związana właśnie ze sportem, ale to za chwileczkę o tym opowiem. To Coś dla mnie, ja jestem starszą osobą. nie wyglądasz, to nie dla ciebie. Ale tak, no zaraz o tym opowiem. To po prostu widzę, że ja nie jestem taka 100% przekonana i pewna,
jeszcze co ja bym chciała i że pomimo wszystko cały czas to troszeczkę się tak kręci w kółko, że ja muszę jeszcze cały czas stanąć dobrze na nogi z tym spokojem, z tym wszystkim. E, Na razie trochę, no właśnie cieszę się tą sytuacją, która się w tej chwili wyklarowała. Szukam sobie swojego wsparcia, szukam sobie swojej nowej drogi życiowej, tak? I też ta moja droga życiowa chciałabym, żeby nie była związana z tak bardzo obciążającą rzeczą, jak prowadzenie stadniny koni, tak? Czyli żeby to nie było coś związane ze stałym miejscem, z wielką odpowiedzialnością właśnie, którą trzeba brać na siebie przy tym. Tak. I to są dla mnie takie priorytety. Plus do tego, no moja najmłodsza córka ma lat 16, więc wiadomo, że też dużo jakby się dzieje wkoło niej i w ogóle wkoło moich dzieci i ich przyszłości. Tak, to jest no, zupełnie naturalne, oczywiste. A dobrze, jeżeli w takim razie mówisz, że już się odnalazłaś i dalej się odnajdujesz, bo tak jak mówiliśmy, wszystko się zmienia, jedyna stała w kosmosie zmienność, Tak, przypominam, jeszcze nie do końca na przykład ma sprecyzowane, tak jak u mnie, ja wiem, co mam robić, co mi w duszy gra, ale w związku z tym, że zachodzą pewne zmiany, to zachodzą pewne plany, znaczy mam pewne plany zmienne, coś się tam dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj w takim razie mówimy o pewnym życiowym sukcesie. Oczywiście trzeba byłoby, żeby każdy dla siebie zdefiniował to pojęcie, co jest dla ciebie życiowym sukcesem. Ale jeżeli mówimy o sukcesie, że coś potrafię, coś umiem, chcę do czegoś dążyć i tak dalej, to twoim zdaniem, jak zmienić myślenie, żeby naprawdę uwierzyć w to, że umiem, mogę, potrafię, jestem zdolna, jestem zdolny. To, co też ja od lat powtarzam, bo ty mówisz, nic nie muszę, wszystko mogę, tak? tak. Ja nawet sobie zaczynając moją drogę zmiany, kupiłam sobie taką koszulkę, na której było napisane miej wyjebane, a będzie ci dane. Przepraszam, nie Tak, wiem, czy znane mogę. hasło, tak, Tak, książka jest, tak? tak, właśnie z racji tego, że działałam na zasadzie muszę, schematu, trzeba to robić i tak dalej. I w pewnym momencie, i drugą właśnie nic nie muszę, wszystko mogę, tak? I kupiłam sobie też taki kubeczek, nic nie muszę, wszystko mogę. Potem sobie zamówiłam drugi kubeczek, już z moimi grafikami z tej książki, wpisując tam różnego rodzaju rzeczy. Myślę, że podstawą tego, żeby w ogóle móc dojść do jakiejkolwiek zmiany, to jest to, żeby zaakceptować i pokochać siebie. I absolutnie, pomimo to, że są to frazesy, że dużo się też o tym To mówi, nie że są inni frazesy, mówią, kochani, to no nie ale są frazesy. wiecie, Tak, chodzi mi o to, że ludzie tak właśnie mówią, o Jezu, tak, znowu tak, tak. następna zaczyna o tym, że weź i pokochaj siebie, przecież ja siebie kocham, ja dla siebie jestem najważniejszy. No właśnie nie, Guzik, prawda, no oczywiście. właśnie nie. I to się oczywiście objawia w różny sposób. Objawia się tą opiekuńczością, jakby szukaniem sobie innych osób, dla których Ratowaniem, chcemy, czyli pozycja ratownika. ratowaniem. Oczywiście, że tak. Zmianą taką, no nie wiem, właśnie swojego wyglądu, uczepianiem się jakichś tam innych osób, patrzeniem w ogóle na życie jakby innej osoby jako takiego życia swojego, tak? Więc póki tego, no to po prostu no, codziennie wstajesz w lustrze, mówisz do siebie chociażby to cześć. Tak, to już od tego zaczynasz. Potem mówisz coraz więcej tych rzeczy do siebie. Potem jednak, jeżeli masz komuś pomóc, to nie o to chodzi, że ty masz być zła i nie pomagać, tylko masz wybrać, czy to jest dla ciebie dobre, tak? To mają być twoje świadome decyzje. Czy ty rzeczywiście pomagasz dlatego, że chcesz, czy dlatego, że musisz? Jeżeli to robisz już pomału z tej pozycji, że chcesz, to wychodzisz z tego jakiegoś tam uzależnienia takiego od właśnie tej roli tego ratownika. Ty jesteś dla siebie ważny, bo no to są właśnie cały czas te wszystkie schematy, które nam przez lata wmawiano, które nieświadomie, ale tak zostaliśmy ukształtowani. Młode pokolenia już mają inaczej.
Natomiast te osoby w wieku lat, tak jak ja mam lat 49, to między myślę, że tym 40 a 50, 55, 60 rokiem, to są właśnie osoby, które były wychowywane w tych schematach, tak? Które jechały na autopilocie. I teraz też taka rzecz, którą moja fundacja właśnie się zajmuje, to jest to, że często dochodzi do tego wypalenia zawodowego w Mhm. wieku lat 40, gdzie my żyjemy właśnie na takim autopilocie, bo trzeba za ciężko pracować, Trzeba bo musimy zarobić, tak, i tam wykropujemy. tak, bo trzeba zarabiać, bo muszę iść do pracy, bo trzeba to, bo trzeba tamto, bo muszę i tak dalej, tak? Bo co sąsiad powie, bo co mama powie, bo do mamy trzeba jechać, bo mama zadzwoni. No, bardzo dużo jest tych rzeczy. Bo I potem w pewnym Kowalscy momencie, wyjechali na wycieczkę, bo pojechali na tak, 2 tygodnie do Chorwacji, a my nie może, nie, no przecież musimy się pokazać i tak dalej, no nie? dokładnie. I teraz my dopiero jakby odzyskujemy tą świadomość, albo właśnie jak się coś dzieje, albo już jak naprawdę mamy takie stany depresyjne, jesteśmy wyczerpani, wypaleni zawodowo, no bo to jest też nieuniknione, tak? My, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, no to oprócz tego, że my dajemy od siebie różnego rodzaju rzeczy, to my musimy te rzeczy dostawać. Te pieniądze, czy nawet taka zwykła rodzinna codzienność, nie jest wystarczające do tego, żeby się naładować. My potrzebujemy pasji, my potrzebujemy marzeń, my potrzebujemy czułości, my potrzebujemy miłości, my potrzebujemy przyjaciół, dobrego słowa, czasu, żeby przeczytać jakąś książkę. No, w zależności od tego, co ktoś potrzebuje, Tak, tak? Tylko, że to nie mogą być rzeczy, które my robimy, bo tak trzeba, tylko to muszą być rzeczy, które rzeczywiście są dla nas dobre. tak, ale wiesz co, Patrycja, powiedziałaś tu bardzo ciekawą myśl. Pozwolę sobie troszeczkę rozwinąć. Ale do tego wszystkiego, o czym ty mówisz, potrzeba mieć poczucie wewnętrznej wolności. Tak. Co mam na myśli? Bo jak mówię, że nawet w związku ludzie powinni być wolni, to jakie jest skojarzenie? Aha, to znaczy, że ty, kobieta albo mężczyzna, zaraz będziesz uprawiał seks z kim chcesz i tak dalej, będziesz mnie zdradzał. Ludzie, mówię, to nie o to chodzi. Co wy macie w tych, jak to było w kabarecie moralnego niepokoju, wyjazd na wakacje? No, rodzina patoli, no, rodzina patoli, no. Jedynie tylko to w głowie. Nie. A więc jeżeli moja kobieta mówi, słuchaj, dzisiaj mam spotkanie z dziewczynami, chcemy po prostu trochę pobyć, może będzie jakieś piwko, może być jakieś winko i tak dalej. Mówię, dobra, o której mam cię zawieźć, o której mam cię odebrać? Nie pytam ewentualnie, a kto tam będzie, a jakie chłopy będą ewentualnie i tak dalej. Tak samo i w drugą stronę, tak? Ania, Dokładnie. dzisiaj akurat robię to i sprawa załatwiona. Albo mam ochotę się położyć, to ona mi przyniesie koc. No jak to ty będziesz teraz leżał, a przecież w ogrodzie jest tyle roboty, trzeba to zrobić. To ja mam sama na przykład pielić grządki. Podaję ja to jako pewien przykład. Ludzie, mamy mieć poczucie pewnej wolności. Jak mamy mieć poczucie pewnej wolności, nie oznacza to żadnego lenistwa, żadnego olewania, braku szacunku, tylko po prostu teraz nie mam na coś ochoty, albo mam ochotę, tak często dziewczyny, ale mężczyźni inaczej troszeczkę reagują, ale podobnie w gruncie rzeczy, mam ochotę popłakać, tak? Dlaczego? Nie wiem. Mogę się tylko przytulić, przynieść ci herbatkę i sprawa załatwiona. Tak, no więc to zakochanie się w sobie, o którym zaczęliśmy, daje nam właśnie to poczucie wewnętrznej wolności, bo kiedy my jesteśmy pełni i wystarczający, Tak, to my możemy tą pełność i tą wystarczalność dawać też innym osobom i my potrafimy wtedy ją szanować. A tak naprawdę największą zasadą każdej jednej relacji jest właśnie, moim zdaniem, oprócz miłości oczywiście, szacunek. tak, Szacunek jest, i to jest właśnie to, co ty mówisz, tak? I to, że ja gdzieś wychodzę, to nie oznacza, że ja już idę nie wiadomo gdzie. To, że ja chcę się, gorzej się czuję, to nie oznacza, że jestem leniwy. tak, E, jakby to, że nie wiem, ja lubię coś innego niż ty,
to również nie oznacza, że my do siebie nie pasujemy, tak? Bo my później, jak przyjdziemy razem do siebie, to możemy sobie o tym porozmawiać. Tak samo jest z dziećmi. Nam, jako rodzicom dorosłym, wydaje się, że my wiemy najlepiej, co jest dla naszych dzieci dobre. No ale Natomiast oczywiście, nie Patrycja, my jest to mamy niestety rozum, myśmy prawda. doświadczyli, my wiemy na pewno, co naszym dzieciom jest najlepsze. I ciężko nam jest się zapytać, prawda, a tak naprawdę czego ty potrzebujesz? Tak. Co ci w duszy, Bo tak, bo my córko, jakby synku? wychodzimy z tej relacji, że my jesteśmy rodzicem, my wiemy lepiej. Tak. I oczywiście jest w tym trochę prawdy, bo my już mamy te doświadczenia, bo my byśmy te dzieci chcieli przed różnymi rzeczami uchronić. Ale z drugiej strony te dzieci, one się inaczej nie są w stanie nauczyć, jak w ten sposób, że one same tego doświadczą. Bo Mhm. one doświadczając tego też odbiorą to inaczej, bo one są innymi jednostkami, tak jak każdy z nas ma inne DNA, tak naprawdę każdy z nas ma, jest innym człowiekiem ze względu na to, że jest nasiąknięty innymi wartościami, innymi doświadczeniami, spotyka się z innymi ludźmi, nie wiem, no po prostu no ma inne potrzeby nawet, tak? Tak, oczywiste. Nie I to możemy jest chodzić oczywiste. w tych samych mundurkach i jeździć szarymi rowerami tej samej marki. No i tak kiedyś było i wywalczyliśmy sobie tą wolność, której do końca nie umiemy teraz zrozumieć i uszanować, bo Mhm. uważamy ją jako zagrożenie. Tak, Nie uważajmy wolności za zagrożenie. Wolność jest tą rzeczą, która później pozwala nam dawać właśnie miłość, szacunek, rozwój. Ta wolność daje nam też odwagę do zmiany. tak. I to są, myślę, takie kluczowe, fundamentalne rzeczy, które też zawieram w moich tam kolejnych e-bookach. Natomiast powiedziałeś jeszcze o jednej rzeczy, o oczekiwaniach. I oczekiwania to jest też bardzo wielki, ogromny temat, Mhm. który niszczy absolutnie nie tylko związki, ale również relacje, tak? I te właśnie rodzicielskie, bo my oczekujemy, że to dziecko zrobi to, że przyniesie piątkę, że się będzie dobrze uczyło, że nie wiem, że mąż zrobi to i tamto. My tego nie potrafimy wyrazić. Ja też wielu rzeczy nie potrafiłam wyrazić i z perspektywy jakby czasu nie mówię, że mój związek rozpadł się tylko z powodu jednej Mhm. osoby, tak? Mhm. Mhm. I pracuję teraz nad tym i po to analizuję, żeby kolejne moje związki mogły być właśnie lepsze, żeby Tak, mogły być oparte na tych wszystkich rzeczach, o tak, których ty też powiedziałeś, które ja podsumowałam i o no, takich relacjach, jak ty też opowiadasz o nich, tak? Bo tak. to jest fajne, to jest ważne, to jest wartościowe, to daje nam jakby rozwój. To nie jest porażką. To nie jest kompletnie porażka. To, porażką jest stanie w miejscu. To jest, Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, jeżeli po raz kolejny wchodzisz w coś i robisz to tak samo, mhm. jeżeli uważasz, że jakby jesteś najmądrzejszy, to jest właśnie porażką. W mojej rodzinie ze strony mamy funkcjonuje taka opowieść, znaczy to jest autentyk oczywiście. Jakiś kuzyn, ja go nawet nie znałem, kuzyn mojej mamy, który miał zdolności do muzykowania, do grania, do śpiewu, to mu w duszy grało. To jeszcze się działo gdzieś chyba w okolicach przed wojną, czy krótko po wojnie i tak dalej, II wojny światowej oczywiście. I on chciał grać i była jakaś, tak, to było przed wojną. I okazało się, że była jakaś pewna pani majętna, która chciała tego młodego chłopca skierować do szkoły muzycznej, gdzieś tam w dzisiejsze okolice Litwy, czy coś takiego. Mhm. Ale ojciec nie pozwolił. Nic tu nie będziesz żadnych durnot wymyślał, bo z tego nie będziesz chleba jadł. I kazał mu pracować, tak jak sam pracował, gdzieś jakiś tam wyrąb lasu. Ten człowiek, ten młody facet po prostu był nieszczęśliwy, on już nie żyje. On całe życie płakał, że nie mógł się po prostu zrealizować. Mówiąc dzisiejszymi słowami, tak? A więc po prostu rozwój stanie w miejscu, stojąca woda zaczyna gnić. Dobrze, Patrycja, ale
mówimy o różnych rzeczach i wiadomo, że w tej chwili na bazie swoich własnych doświadczeń też pomagasz innym. Chciałbym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jakie problemy najczęściej widzisz u tych ludzi, u tych osób, które do Ciebie trafiają? Co ich tak naprawdę blokuje? Bo jeżeli trafiają do Ciebie, to chcą pomocy i czy oni wiedzą na dobrą sprawę, wiedzą i widzą, jakie mogą przyczyny być tego, że mają problemy? Co ich naprawdę blokuje? Co im naprawdę przeszkadza najbardziej? E, To tak, to nie będzie marketingowe, Mhm. ale ja nie jestem marketingowa. Pierwszą podstawową rzeczą to jest to, że dużo ludzi szuka pomocy, takiej właśnie zewnętrznej, ale nie jest gotowa na pracę nad sobą. Czyli oni myślą, że przyjdą do kogoś, ktoś za nich zrobi robotę i oni dostaną gotowe rozwiązanie i pójdą do przodu. To No jest w ogóle takie. dlaczego by nie? Patrycja, ja mam problem, ja mam pieniądze, proszę bardzo, płacę za sesję 1000, 2000 złotych. Proszę mi tu uzdrowić moje relacje. No to przecież już masz uzdrowione, idź do domu. No to Tylko poczekaj, potem poczekaj, uważasz, że blika. jak zapłacisz kasę, to już jest wszystko w porządku. Poczekaj, blika. No niestety, no tak jak mówiłam, każdy z nas jest inny i my mamy pewnego rodzaju narzędzia do tego i wiedzę, i też doświadczenie, żeby ludziom pomagać, tak? Natomiast no, jeżeli ktoś sam nie włoży w to, nie przełoży tej swojej energii, nie włoży tej energii, nie włoży tego swojego doświadczenia i nie dostosuje do tego swojego życia, no Hmm? to nie ma takiej możliwości, Nie. żeby to poszło do przodu, prawda? I ja na przykład dlatego tak bardzo lubię coaching, bo to jest patrzenie do przodu, bo to jest ta perspektywa, co możesz zrobić. To jest to wzrastanie, prawda? Mówi się to grow, że szuka się, co masz, kogo masz w koło, jakie masz opcje Tak, jakie i w masz jaki zasoby sposób to również. zrealizować. Tak, i to ten pierwszy podstawowy, koszerny, można powiedzieć, coaching, który jest po prostu najlepszy. Dlatego, że to są proste narzędzia, proste ćwiczenia do tego, żeby pokazać każdemu, co on ma, czego jeszcze potrzebuje, co musi dobrać, czyli czego się musi Mhm. ewentualnie nauczyć, co musi kupić, nie wiem, z kim porozmawiać, no bo bez tego nie ma możliwości, żeby pójść dalej do przodu, tak? I wyznaczyć sobie ten cel i potem ten cel sobie realizować. Świetne jest to ćwiczenie, w którym piszesz sobie, gdzie siebie widzisz. To ćwiczenie, gdzie zamykasz oczy i zaczynasz czuć się w jakimś Co by miejscu, było, prawda? gdyby? Tak, to są wszystko takie naprawdę najprostsze, najłatwiejsze ćwiczenia, od których trzeba zacząć, Hmm? ale też wiele osób, jeżeli w tej chwili bym poprosiła, żeby zamknęli oczy i sobie wyobrazili, gdzie są i co widzą, dużo z tych osób nie jest w stanie się w ogóle nigdzie przenieść, dlatego że nie mają tych marzeń, że Mhm. są osadzeni w jakiejś tam konkretnej rzeczywistości. I ja doszłam do wniosku, że my, jakby osoby dorosłe, przestają marzyć, niestety. I jednym z moich takich celów, które sobie stawiam, jest to, żeby od nowa te marzenia w nich rozbudzić. Bo oczywiście jest grupa ludzi, którzy właśnie chcą poczuć tą wolność, którzy mają jakieś tam pasje, czy wsiadają na motory, czy na rowery, czy kampery, czy łódki, czy mają więcej pieniędzy, zaczynają w inny sposób podróżować, czy mają swoje rodosy i sobie tam sadzą kwiatki, cieszą się pomidorkami, innymi rzeczami, prawda? Bo jakby znajdują sobie jakąś tam pasję, nawet opieka nad psami, wyjście z nimi codziennie na spacer, patrzenie jak one rosną, nie wiem, czytanie książek, rozmawianie później o tym wspólne, prawda? To też jest taka pasja, marzenie, realizacja siebie na ten późniejszy etap życia, kiedy już powinno być mniej tej pracy i tak dalej. Tak. Natomiast zastanawiając się w ogóle,
nad tym wszystkim ja doszłam do wniosku, że w tej chwili powinno bardzo się zacząć rozmawiać na temat systemu emerytalnego. Nie mówię tutaj o tym, żeby tą emeryturę zabierać, bo to nie chcę, żeby tutaj nam pomidorami cały ekran zawalili i absolutnie nie o to mi chodzi. Natomiast mówimy o zmianie. Ta zmiana nam się w różny tam sposób cały czas przetacza i ta emerytura, pomimo to, że załóżmy te 10 lat przed przejściem na emeryturę, każdy na to czeka, niby się do tego przygotowuje, niby sobie coś tam planuje, to tak naprawdę w momencie, kiedy jest już ona realna, to jest taka zmiana, do której bardzo dużo ludzi nie jest przygotowanych. Mhm. Nie wiem, ty jesteś już na emeryturze, rozumiem? Kochani, ja jestem wiele, Wiecznie wiele lat, od pracujący emeryt. 2005 roku na emeryturze, czyli 21 lat. Jestem młodym emerytem, ale nie do wzięcia, bo już jestem zajęty, więc jestem ostrożnie z propozycjami. Natomiast ja z racji tego, jaką mam osobowość, charakter i tak dalej, sobie nie wyobrażałem kompletnie, że ja będąc na emeryturze, ja nie wiem, nic nie będę robił. W zasadzie ja cały czas jestem czynny. Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą, oczywiście piszę książki, robię wykłady, mam swoje pasje, po prostu uwielbiam po prostu dzielić się wiedzą, uwielbiam się uczyć po prostu i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym coś nie robić. Ja oprócz tego mam ogród, mam folię, uprawiam, to daje mi też radość. Co prawda teraz mniej, bo naprawdę czasowo jestem czasami ograniczony, ale daje mi to radochę niesamowitą. Widzę, jak te ogórki, jak te pomidory, jak te ziemniaki po prostu rosną. Sam to sadzę, cebulka, o, już powychodziło, rzodkieweczkę już mam fajną pod folią, sałatka i tak dalej, i tak dalej. To są te radości codzienne. Nie trzeba czekać na jakąś cudowną radość albo czekać, słuchaj, bo jak już będę na emeryturze, to sobie coś tam pozwolę. Chłopie, kobieto, a jak nie doczekasz tej emerytury, to co? Bo nigdy nic pewnego. No, Czekamy często na ten właściwy czas, albo na przykład jeszcze jedne studia podyplomowe, jeszcze dopiero jak to już, to ja się za coś tam wezmę. No bzdura. Żyjmy dniem dzisiejszym. dokładnie, Januszu. I teraz właśnie kwestia tego, że te osoby, które przechodzą na emeryturę, a nie zadbają o to, żeby mieć różnego rodzaju właśnie pasje, zainteresowania i tak dalej, to one nagle tracą taki sens tego życia, tego rytmu, tego wszystkiego, prawda? Idą na pocztę, wypełniają to w jakiś tam w ogóle, wiecie, dziwny sposób, czy zaczynają nagle dużo bardziej korzystać z lekarzy i przychodni. No Nie, i się nagle rozchorowali. Wcześniej nie mogli być niezdrowi, bo musieli chodzić do pracy, bo musieli iść po zakupy, eksponuję słowo musieli, bo musieli to czy tamto i tak dalej. Nic nie szkodzi, spoczko. przepraszam, a ja tutaj z telefonu mam A te nic nie będę nasze wycinał, nagrania. będzie to na pewnym spontanie. W razie czego nasi oglądający powiedzą, co ta pani Patrycja kombinowała z tym swoim iPhone'kiem. No. Jest. No to najwyżej powiecie, kochani, że Patrycja coś tam kombinowała. Jest wszystko w porządku. Bardzo fajnie wyglądałaś i jest okej. Tak, Podłączyłam go do prądu i tutaj mi kabelek ściąga telefon. dobrze, ja rozumiem, dobrze. No tak, tak. Także uważam, że ta emerytura jest też taką właśnie jedną z naprawdę największych zmian życiowych w momencie, kiedy już ludzie są mało przygotowani naprawdę na zmiany, bo już mają większą część swojego życia przeżytą Mhm. i w, w wielu przypadkach przeżytą po prostu w takich swoich schematach, tak jak chcieli, bezpiecznie, bez jakichś tam wielkich zmian. Mhm. I teraz łącząc to z tym wypaleniem zawodowym, które dopada nas w wieku tych lat, załóżmy 40, jeżeli zaczęto by mówić o tym, żeby jednak mniej ludzi eksploatować,
więcej dawać im możliwości realizacji swojej pasji, nawet połączyć to z tym 4-dniowym dniem pracy. Czyli już pracujmy mniej, ale dłużej. Można? Dlaczego w ten Można. sposób, prawda? Wtedy jesteśmy cały czas aktywni. Nie czujemy się, ja jeszcze nie jestem na emeryturze, ale też nie zakładam, że na tą emeryturę będę przechodzić, bo chciałabym cały czas coś robić i Mhm. cały czas spełniać swoje marzenia i realizować swoje pasje, tak? Być jakby do końca aktywnym człowiekiem. Czy tak będzie? Też tego nie wiem. Mhm. Zmarginalizowano bardzo te renty, tak? U osób, które rzeczywiście nie mogą pracować. Mhm. To jest, no ja tutaj akurat, jeżeli chodzi o te emerytury, bardzo się nad tym zastanawiałam, też rozmawiałam na ten temat z Tomkiem Słodkim. On też powiedział, że chciałby pracować do końca życia i że w ogóle jakby właśnie też w podobny sposób, jak ja mówię, tak, że jeśli zarobisz, nie wiem, realizować jakieś tam pasje, ale być cały czas aktywnym, nie czekać na tą emeryturę, po Tak, prostu. tak. Bo coś się wówczas wydarzy magicznego. Tak, Co ma bo się to się wydarzyć, nic nie jeżeli do tej wydarzy. pory się nie wydarzyło? Bo to jest największa zmiana w życiu nasza, do której my nie jesteśmy jako ludzie przygotowani. Tak. I też mam właśnie takie panie, które do mnie przychodzą na sesję około 60 roku życia, które po prostu, no często gęsto nawet te małżeństwa im się rozpadają wtedy, Mhm. tak? I albo one się właśnie wtedy dopiero decydują na zmianę, że jednak one by tego męża zostawiły. I oczywiście mają rozkminę, Tego czy dziada w rozciapkanych kapciach, który łazi po domu w tych luźnych portkach tak, w tych zwijających rozciągniętych wielkie brzuchy. i goli się raz w tygodniu, Tak. dokładnie. I jeszcze jak go się popędzi. No ale trochę tak jest. I dla nas kobiet też byłoby fajnie, gdyby ci mężczyźni byli aktywni cały czas, do końca, tak? To też jest związane ze zmianami hormonalnymi. Ja, Oczywiście. będąc kobietą w centrum, tam właśnie dbamy o profilaktykę zdrowotną w tym stowarzyszeniu O, ciekawa głównie. sprawa. To mi się wpina w to, co być może ja robię. Nie, my mobilizujemy po prostu do różnego rodzaju badań, wiesz, bardziej pod tym kątem. Prowadzimy tą akcję tego różowego października. Ja też w tamtym roku naprawdę bardzo dużo badań sobie zrobiłam, profilaktyka raka piersi i tak dalej. No i teraz właśnie w bardzo dużym zakresie problem menopauzy i premenopauzy. Mhm. I ostatnio na konferencji, którą organizowaliśmy, wyszedł właśnie taki temat rozmowy z panią ginekolog, endokrynolog, która wskazała na to, że tak naprawdę te zmiany hormonalne są tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet. Oczywiste. Przestaje się o tym rozmawiać i my nagle w domach nie wiemy, co się dzieje, że są różnego rodzaju problemy. Tak. I nie łączymy tego z tym, że to obie strony te problemy mają, obie strony zaczynają się zupełnie inaczej czuć i trzeba to w jakiś sposób zrównoważyć. Mhm. No, to jest szeroki temat. Bardzo. Szeroki bardzo, Ja też akurat. związany ze zmianą, tak? No Tak. bo te hormony też dają nam jakiegoś rodzaju zmianę, ale myślę, że zauważam to, że coraz więcej się będzie o tym mówiło, także na pewno tam w przestrzeni internetowej specjaliści będą dawali jakieś różnego rodzaju porady i wskazówki na ten temat. Natomiast na pewno ta emerytura jako zmiana jest taką zmianą, o której się mówi, jest wszechobecna i tak dalej. Natomiast osoby nie są do tego przygotowane, bo w momencie, kiedy to następuje, pierwsza, druga emerytura wpływa na konto, jest jakaś tam euforia, a później nagle pojawia się pustka. I część osób bardziej operatywnych decyduje się iść dalej do pracy, część, nie wiem, bardziej angażuje rodzinę. Są osoby, które realizują się, no bo mają jakieś tam te pasje, ale jest dużo osób, które po prostu przepadają właśnie w domu, przed telewizorem, bez jakiegoś tam większego sensu życia, Tak, tak? bez celu kompletnie. A przecież można tyle. W ogóle generalnie, posłuchajcie, emeryci dysponują wiedzą, dysponują doświadczeniem, mogą się Tak. czymś dzielić i oni są, jesteś na emeryturze, jesteś już niepotrzebny, bo do pracy, na przykład do firmy jakieś korpo,
zatrudnimy młodą osobę 25-letnią, która zna perfekcyjnie 10 języków, 10 lat stażu na kierowniczych stanowiskach i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie ten tryb durnego, przepraszam, mówię tutaj otwarcie, bo jestem spontaniczny, nie lubię owijać bawełny, tego durnego myślenia marketingowego, gdzie tylko młody będzie się sprawdzał, a często ci młodzi nie mają jeszcze empatii, nie mają doświadczeń, które my mamy dzisiaj. To wiecie, jest taka opowieść o Indianach, o wojownikach. Młodzi wojownicy, bierzemy topory, idziemy, zabijemy białych, zdejmiemy ich skalpy, zabierzemy im konie i broń. A starzy wojownicy mówią, zaraz, zaraz, a jak biali zabiorą wam skalpy, czyli troszeczkę takie zatrzymanie, pomyślenie, rozsądek troszeczkę, tak? A Doświadczenie, no też. trzeba połączyć po prostu różne światy. Tych i młodych ludzi, i tych starszych ludzi. Kiedyś tak było. Były rodziny wielopokoleniowe i tak dalej, i tak dalej. Patrycja, posłuchaj, podgląd mam 10:29, czyli mamy godzinkę prawie nagrania, więc trzeba byłoby to spinać, że tak powiem. Powiedz mi jedną rzecz, to już tak prawie na koniec, taką klamerkę, powiedzmy. Chodzi o taką radę dla tych naszych oglądających. Jeżeli przychodzi ktoś do ciebie, jako do coacha, do trenera, do osoby, która jest w stanie pomóc, i ty czujesz, bo ty już czujesz, on nie musi nawet za dużo mówić, ale ty czujesz na bazie doświadczenia, czujesz, że utknął. Może ta osoba, która wymaga pomocy, mówi, że pani Patrycjo, czułam, że utknęłam, nie wiem co dalej. To jaka byłaby twoja pierwsza konkretna jakaś taka podpowiedź, wskazówka, co ten człowiek powinien zrobić na przykład jutro, w najbliższej przyszłości? Od czego miałby zacząć? Ja jestem ogromnym zwolennikiem wypisywania sobie różnych rzeczy i uważam, że wszystko, co napiszemy na kartkę zupełnie inaczej, na to patrzysz. Możesz też to przeczytać parukrotnie i w ogóle zmieniać się perspektywa. I absolutnie, jeżeli ktoś utknął, to trzeba zacząć od tego, e, żeby on sobie uświadomił, jak bardzo dużo rzeczy i wsparcia ma wkoło siebie, których nie widzi i nie wykorzystuje. Czyli fajnie jest opisać sobie właśnie na przykład swoją historię na kartce. Fajnie jest wypisać sobie, co my mamy w tej chwili, właśnie jako taki swój zakres możliwości, czyli nawet stworzyć sobie takie CV swoje, tak? Mhm, mhm. Nie wiem, co umiemy, gdzie pracowaliśmy, jakie mamy wsparcie. W ogóle też autorytet, tak? Jeżeli kogoś pytasz o autorytet, to bardzo często ludzie nie potrafią sobie odpowiedzieć, kto jest takim ich autorytetem. I to daje też do myślenia. Samo to, jakie książki ostatnio przeczytałeś. Też często, gęsto ludzie w ogóle nie wiedzą nic na ten temat, nie potrafią się odnieść, albo po prostu nic nie czytali, tak? Albo idzie to z jakiegoś tam automatu. Także myślę, że taki właśnie przegląd wszystkich tych naszych rzeczy i możliwości, później zastanowienie się, jednak gdzie ty byś chciał być, Mhm, załóżmy za rok, mhm. tak? I powiązanie tego z tymi wszystkimi możliwościami, które w danym momencie masz. Bo to jest tak, no pracujesz na etacie jako jakiś tam inspektor, tak? Niby pojawiają się jakieś tam ogłoszenia, że nie wiem, w gminie, w urzędzie, w jakimś tam magistracie szukają kogoś, ale Mhm. ktoś mówi, nie, nie, ja to w ogóle nie mam możliwości, żebym na to stanowisko poszedł, bo tutaj to i tak zawsze brali, nie wiem, tam właśnie z rodziny Kowalskich, tak? Dlaczego No nie masz ale możliwości? Opisz to, dlaczego nie masz możliwości, tak, twoim zdaniem. dokładnie. Zrobienie sobie takiej swojej naprawdę rzetelnej analizy. Mhm. I jeżeli ktoś nie chce przyjść i jakby obnażać się z tym wszystkim wobec jakiejś osoby, to możesz sobie to absolutnie zrobić sam. W swoim w domu, Mhm. otwierając sobie jakiś zeszyt. Mhm. Wszystkie te różnego rodzaju dzienniki, które powstają, tak? E,
W księgarniach jest tego naprawdę ogrom, począwszy od różnego rodzaju planów, po dzienniki wdzięczności, jakichś tam realizacji i tak dalej. Każdy, kto sobie otworzy taki swój zeszyt, w którym w zależności od tego, jakie ma potrzeby i możliwości czasowe, i też możliwości takiego otwarcia się na siebie, prawda? E, To może sobie stworzyć taką swoją księgę swojego życia i wsparcia, w której właśnie opisze siebie, wypisanie tego w ogóle, jaki jesteś, napisanie tego, jak cię widzą inni, zapytanie się innych osób, jak oni ciebie odbierają, tak? I nawet zapisanie tego. To są wszystko, to się tak z boku jak słuchasz, to są takie, o Jezu, co ona gada, to w ogóle jakieś dla laików. Mhm. Zrób te ćwiczenia. To są ćwiczenia naprawdę transformujące, które pomagają później iść dalej, żeby rozwijać się i dokonywać jakby zmian, niekoniecznie zmian drastycznych, po prostu zmian, które będą pozwalały na rozwój Twojego życia. Tak, step by Bo step, krok po tak, kroku. Nie rób tak, rewolucji. A tutaj bardzo ciekawą rzecz mówisz o tym zapisywaniu odręcznym, nie w komputerze, tak, odręcznym. odręcznym. Słuchajcie, biorąc pod uwagę fizjologię funkcjonowania naszego organizmu, jest połączenie, mówię o pewnym skrócie, ręki z mózgiem. No, całe ciało funkcjonuje, więc jeżeli piszesz, to jednocześnie jest do tego mózg zaangażowany bardzo silnie, o czym nawet nie mamy często pojęcia, i to zmienia ścieżki neuronowe w naszym mózgu. Bo jednocześnie my to widzimy, my to przeżywamy emocjonalnie. Jeżeli nawet napiszesz sobie, że ale nie, na pewno mnie do tej pracy nie przyjmą, to zadaj sobie następne pytanie. Dlaczego myślę, że do tej pracy mnie nie przyjmą? Jakie mogą być podstawy? Dlaczego w ten sposób twierdzę? No i dalej napisz, bo uważam, że. Dobrze, a dlaczego uważam, że? Przesłuchajcie, z tego zaczyna rodzić się nasza własna prywatna powieść. I być może dojdziemy do wniosku, że facet, który przyjmuje gdzieś tam do pracy w tej gminie, o której ty mówisz, bo on to nie lubi, bo on tylko swoich znajomków przyjmował. Zaraz. A czy jest możliwość taka, że przyjmie mnie tym razem? Dlaczego to uwzględniam, że nie biorę tego pod uwagę, że może tym razem się coś zmienić? A może już ten facet nie pracuje, może pracuje ktoś inny. Zobaczcie, kochani, ile jest ścieżek, różnych możliwości. Dokładnie. I to jest To już właśnie są to. kolejne pytania. To już jest kolejna właśnie praca nad danym celem, tak? Nad realizacją czegoś, co sobie wyznaczysz. I obejrzeniem tego z każdej strony, i obejrzeniem tego jakby okiem osoby, która w ogóle stoi z boku. Tak, wracamy do oglądania słonia. Tak, Oglądajmy słonia z każdej strony. Od dołu, od góry, od ogona, od trąby, z każdego boku. I wtedy zobaczmy, jak do tego słonia możemy po prostu podejść, do naszych sytuacji życiowych. tak, i nie bójmy się marzeń, nie myślmy o tym, że to się na pewno nie spełni, bo naprawdę wiele rzeczy się realizuje i spełnia. Szukajmy wsparcia. Bo wsparcie też jest bardzo ważne, tak? Nawet jakieś właśnie społeczności, które się w tej chwili budują. Jeżeli masz koło siebie, no my się, Januszu, też można powiedzieć, poznaliśmy poprzez społeczność, tak? Tak, Wspierającą. tak, Jakby dokładnie. to są kontakty. Kontakty są też jedną z najważniejszych rzeczy, jaka w ogóle Mhm. pomaga później w życiu, w realizacji różnego rodzaju planów i celów. Tak, Także to już są wszystko kolejne etapy tego, tak? Kto może właśnie Ci pomóc w realizacji jakiegoś celu, planu, marzenia. I nagle w pierwszym momencie okazuje się, że nikt, ale odkładasz ten zeszyt raz, drugi, trzeci i nagle, a tak, Ziutek tutaj pracuje, to być może on będzie mógł mi pomóc. tak. Poprzez ludzi. Słuchajcie, ja jestem też na takim etapie teraz, bo napisałem sporo tych różnych, chyba 23 tytuły książek. I od wielu lat, chyba od 8 lat, myślałem o tym, że wydać je w postaci e-booków i tak dalej, pierwsze próby, ale nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Nawet stworzyłem, dobra, sobie. Mówię o pewnym przykładzie. Dobrze, ale gdzie je wtłoczyć, czyli do jakiejś sieci posłać? Jak je zabezpieczyć, żeby
ograniczyć zdolności kopiowania i tak dalej, tak dalej. Dobrze, trochę to trwało, bo to było zamknięte z różnych względów. Okazuje się teraz, pojawiły się możliwości poprzez ludzi, bo poznałem człowieka, który zna innego człowieka, który zna innego jeszcze człowieka, który się na tym zna. I już No, pierwsze dokładnie. rozmowy. I następna myśl, Janusz, a ty wiesz, że dzisiaj ludzie nie za bardzo lubią czytać książki, te drukowane, ale lubią słuchać audiobooki, bo jedzie samochodem, bo robi coś w kuchni, nakłada słuchawki i z telefonu słucha audiobooka. Ma to być oprócz tego twój głos. Aha, to musiałbym cholera jasna nagrywać sam siebie długo? Nie! Dasz próbkę głosu swojego, sztuczna Mm. inteligencja ci to przerobi. Sorry, to nie będę może ja, ale to będzie mój duch, moja energia. Kurczę, to jest taka możliwość? Odkrywam coś nowego. Zobaczcie, ile jest rozwiązań, o których jeszcze nie wiemy, ale dlatego warto łączyć się z ludźmi, chociażby dzisiaj. Rozmawiamy, Patrycja i Janusz, i podsuwamy wam pewne możliwości. Podstawowa możliwość to jest taka, że to, co mówi Patrycja, przyjmijcie to, nic nie muszę, wszystko mogę. Jak nie bezpośrednio sam, to może przez kogoś. Otwórzmy się po prostu na świat, wyjdźmy na świeże powietrze. Tak jest. I nie bierzmy do siebie różnych rzeczy, tak? I Bo nie często bierzmy do jest tak, siebie tych czarnych często scenarii. jeszcze w tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj opowiadaliśmy i mówiliśmy, to pamiętajmy o tym, że zazwyczaj są właśnie jakieś tam dwie jednostki, nie wiem, żona, mąż, były mąż, partner, czy nawet rodzina jakaś, ale my mówimy o sobie, tak? I my nie chcemy wcale atakować tej innej osoby. I tak samo w drugą stronę. Ta Mhm. osoba, nawet jeżeli coś mówi o nas złego, nie do końca, ona chce siebie w jakiś sposób obronić. Jesteśmy nauczeni takich słów, jakich jesteśmy i takich metod jakby działania, jak jesteśmy. Nie bierzmy tego do siebie, naprawdę. Czas przemija, leczy rany, to jest w ogóle 100%. Odpuszczenie jest absolutnie najważniejszą rzeczą w życiu, bo bez tego nie można pójść dalej. Tak. Nie ma sensu się taplać w błocie, zakopywać, tylko trzeba sobie szukać właśnie możliwości, próbować, realizować. Tak jak dzieci uczą się chodzić, upadać, obtrzepywać się, Wstaje, iść pada, dalej, wstaje i tak cieszyć się dalej. życiem i dziękować tak naprawdę Każdego dnia, za za każdy wszystko, co dzień. otrzymujemy. Tak. Dokładnie. Patrycja, bardzo dziękuję za tą naszą rozmowę. Kochani, waszym, moim gościem, waszą i moją gościnią była pani Patrycja Kaczerowska. Patrycjo, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, taką bardzo szczerą, bardzo otwartą. Trzeba mieć też dużo odwagi, żeby się otworzyć niejednokrotnie, bo czasami w układach takich międzyludzkich to my staramy się lepiej wyglądać niż. No i jak to jest, że taka pani Patrycja, powiedzmy bizneswoman, chociaż powiedziała, że nie lubisz tego określenia, no ale tak się używa, no nie? I tak dalej, tak jak o mnie, autorytet, ekspert, czego cholernie nie lubię tego określenia autorytet, bo uważam, że nie należy mieć żadnych autorytetów, co najwyżej nauczycieli, cicerone, przewodników, bo autorytet to jest coś takiego, że staje się jego niewolnikiem i będę za nim szedł i trzepnę czasami nochem w jego plecy po prostu. Więc każdy z nas ma wyłonić z siebie mistrza swojego życia. A więc wracam do rzeczy. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby mówić tak szczerze o sobie. Ja ci bardzo dziękuję, że tak się otworzyłaś. Dlaczego? Bo to jest kapitalny przykład dla innych, że że żadne życie nie jest ustawione już cacy, bo można Tak. mieć masę kasy i być nieszczęśliwym. I można mieć niewiele tej kasy i być szczęśliwym na przykład. Kwestia, jak my tylko będziemy podchodzić do życia. Kochani, myślę, że to, co zrobicie po tej rozmowie, to oczywiście jest wasza, macie być wolni. Jakie wnioski wysnujecie, to już będzie wasza sprawa. Ja wyciągam te swoje. Jeszcze raz, Patrycja, bardzo ci dziękuję za tą Ja rozmowę. też dziękuję bardzo, Januszu. Super rozmowa, naprawdę taka też wspierająca i dobrze się czułam i pewnie dlatego mogłam się bardziej otworzyć i dziękuję też wszystkim i życzę miłości, szacunku, rozwoju i takiego
żeby można było właśnie żyć w zgodzie ze sobą, bo chyba to jest najważniejsze. Tak, I wtedy wszystko się naprawdę układa. klamerka, nasza klamerka tej rozmowy. Żyć w zgodzie ze sobą. Tak, Ale do tego trzeba pokochać siebie, polubić siebie. Polubcie, dokładnie. pokochajcie siebie. Jesteście tego warci. Trzymajcie się, do następnego spotkania. A, zapomniałbym. Subskrypcje, lajki, komentarze i podzielenie się linkami ze swoimi znajomkami, bliskimi na wszystkich waszych social media. Nie zapominajcie o tym. Trzymajcie się. Pepatki, do następnego spotkania. Dobrego dnia.